Chcesz kupić sobie nową grę? Kupuj tanio i bezpiecznie na Enebie. Tysiące gier w najniższej cenie. Koniecznie lub zakupy korzystając z naszego linku Zająca, który przeniesie Cię do świata najtańszych gier. Nie bądź amebą, kupuj na Enebie. Ja tu powagę Rzeczpospolitej reprezentuję. Też jej tak mówiłem. Dzień dobry, shalom, ja witam serdecznie w drugim odcinku, już takim normalnym, z Potop Total War modyfikacji do Medievala, naszą kochaną, piękną, imperialną Rzeczpospolitą. Ostatni odcinek rozgrzewkowy, żeby przyjrzeć się modyfikacji i ogarnąć, jaki mamy burdel w kraju i jaki wielki Totalengrik nas czeka, także dzisiaj zapraszam bardzo serdecznie już na zwykłe pocenie rubaszną husarią. Na wstępie łapę górę, soczysty komentarz, mucho importante. Przy moim pozostałych kanałach, enebach i tak dalej, to wiecie, linki w opisie macie, mam nadzieję, że sobie na bieżąco klikacie. Zanim jeszcze klikniemy, z samego końca tury, pan Adam Kisiel uda się w kierunku mołdawsko-bisurmańskim, sobie pogadać i zabezpieczyć sobie relacje. Oraz mamy Jana Kazimierza Paca, który stoi obok rosyjskiej armii. On tutaj pewnie stoi nie bez powodu. Spróbujmy na razie z szanownymi Rosjanami, sąsiadami porozmawiać. Handeli za szekle. Niby bardzo hojda, więc może 300 szekli? Ja tu widzę możliwości. Powiadasz, że ponad 2000 szekli za prawa handlowe? Tak cenicie sobie, drodzy wschodni sąsiedzi, z handel z piękną Rzeczpospolitą? Kurde, trzeba było więcej od nich wyciągnąć, Znamy informacje o mapie, tajne dane. Mam nadzieję, że to nie będą dane o jakiejś infrastrukturze krytycznej, bo wiecie, szekle szeklami? O, zadowolony. Myśli, że ubił interes życia. 1000 za informację mapy już tyle nie chcą, ale z handlu ciekawe, ile my będziemy z nimi handlować, ile szekli będziemy ciągnąć. Nie wiem, za 500? Powiedzmy za 500. Też zaakceptowany. No i git, dobra, to żeśmy interes życia zrobili. Nasz dyplomata, który sporo szekli nam wyciągnął i te szekle od razu zainwestujemy w kolejne farmy, co by podbić populację. O, mój ulubiony Brześć Litewski. Płodozmian za 1500, tu wszędzie w zachodniej Rzeczpospolitej się buduje. Pińsk, Kamienny Mur. Kamienny Mur też możemy postawić, co by osadę zupgrade'ować. Udasz się do Szwedów, którzy powinni kontrolować inflanty. Kolejna z rzeczy, jakich musimy zrobić, to tak. Jeremi będzie ścigał kolejne grupy zbuntowanej kozaczyzny. Pan Mikołaj Potocki musi uciec z tego kociołka. Stań na razie tu. Na koń i w drogę. No właśnie, na koni w drogę, panie Mikołaju Potocki. Mikołaj Potocki, szlachta rodzinna Potockich herbu Piława, hetman wielki koronny, ambitny dowódca, alkoholik, zadufany, niezdecydowany napastnik. Spróbujemy go uratować i jego armię. Jak Chmielnicki zaatakuje, to się będziemy po prostu nim cofać. Pewnie wejdziemy nawet na bitwę. Jeszcze wpadłem na pomysł, że możemy spróbować powyciągać garnizony z naszych miast i porozbijać te niewielkie armie kozackie tutaj pomiędzy Bracławiem a Kamieńcem i Żytomierzem. To potem będzie jakoś łatwiej z nimi wszystkimi walczyć. Pierwsza z potyczek zapowiadających krwawe lata na wschodnich krańcach, wschodnich kresach Rzeczpospolitej. Walczymy de facto w okolicach Chocimia. Tutaj mamy Stanisława Lackorońskiego chyba, który próbuje wykurzyć kilka oddziałów takich rozgrzewkowych na dobry początek dzisiejszego odcinka Kozaczyzny. Strasznie defensywnie gra oponent. AI się zachowuje, zawsze ustawia się na wzgórzu, jeżeli ma się bronić. I to na dość stromym wzgórzu. Już druga taka bitwa. I patrząc, że mamy mapy takie, które oferują faktycznie te wzgórza, no to wbieganie tutaj i szturmowanie go jeszcze przy pomocy piechoty strzeleckiej, no może być problematyczne. Zwłaszcza jak będą potem większe armie, nie? Większe armie to i lepsze armie, bo na razie to walczymy z jakimś motłochem. To może być faktycznie problem. Dobra, zacznijcie strzelać. W sumie jak to są strzelcy, to husaria niech leci tu, a wy strzelajcie po tych włócznikach. I nasi włócznicy, to jest lekka piechota, ale salwo poleciał, jak przydymiło! Leci szarża husarii, proszę bardzo, pa! Oho, tutaj na pewno od naszego musieli dostać. Bardziej po swoich szponaszych. Dobra, nie złamaliście ich szarży, wahający się, 160. Żebyśmy głupio generała nie stracili. A, przód husaria, uderzać, Polacy! A wy strzelać tylko po tym. Przebijecie się przez tych strzelców, 140. Kurde, trzeba cofnąć jeszcze raz szarżę zrobić, nie złamaliście ich w szarży. Bardzo mi się to nie spodobało. Ale dymi jak na Śląsku.
Pięknie to wygląda. No, kopię w dół! Kopię w dół! Dobrze! Fruwająca kozaczczyzna! Upadek wrogiego generała, dobrze. Kozacki program kosmiczny, kiedy po szarży wybija... Szarży husary kozaka wybija tak wysoko, że leci w kosmos. Kozacki program kosmiczny. Mało śmieszny żarcik na początek odcinka. Nie znałem swojego męstwa, też nie znałem męstwa Stanisława Lockorońskiego. Dobra, jeszcze jedna taka mała potyczka. Wyciągniemy generałów, którzy tutaj się znajdują. Coś czuję, że będziemy mieli dużo generałów w armii. Piechota docelowo nie jest nam potrzebna w dużej ilości, tylko strzelcy i kawaleria, nie? Drży ze strachu czerń kozacza, dęba stają osełeczce. No, dawaj salwę. 2 oddziały chłopów. Piękne dzisiaj rozgrzewkowe bitwy, ale zaraz będziemy płakać, jak się tam kozacy zmobilizują. Oj, będziemy płakać. Dobra, puść jedną salwę, kawaleria już może szarżować. Dwa oddziały husarskiej gwardii generalskiej. Duże damage robią ci strzelcy, bardzo duże. Co trafią, to jacyś chłopi kozaccy padają. Czy złamiemy ich po szarży jednej, drugiej? Panie Michale, koń mi ustaje. Z konia i w las. Panie Bohunie. Execution. Kurde, na tych chłopach moglibyśmy zarobić. Za tych 2 chłopów byśmy kolejny podozmian. O, bohater chwili. Samuel Karol Korecki. Nie akceptuję, ale to już jest generał. No, jakieś perki dodatkowe dostał. Pięknie. Żytomierz lekko niezadowolony, chociaż na 70 powinien wytrzymać. No dobrze, dyplomaci porzucani. Nasi misjonarze na wschód podążają, oprócz jednego, który uda się na Prusy, co by Prusakom troszeczkę wytłumaczyć wiary w prawdziwą wiarę. Relacje pogorszone z hetmanatem. No cóż, trzeba było się nie buntować. Myślę, że znajemy końca tury siądzie jak złoto. Ciekawe, czy są jakieś eventy typu te traktaty walewsko-bydgoskie i tego wyzwalanie się Prus spod polskiej władzy. To się powinno załączyć, jakby był ewentualnie wojna z Szwedami. Oho, Hanat Krymski. Dobra, Tuchaj Bey się rozsierdził, ale uciekł. Bardzo dobra wiadomość. A hetman Zaporowski, Bogdan Chmielnicki uderzył bezpośrednio na Kijów. No cóż, tam obok stacjonuje Remi Wiśniowiecki. Jakby udało nam się połączyć armię w większy stak i Bracław jest oblegany. Tutaj jednostki mają całkiem niewielki zasięg ruchu z tego co zauważyłem, a jak jeszcze obarczymy armię artylerią, to już w ogóle ten zasięg ruchu jest minimalny. Dlatego na przykład jak nasz król Kazimierz tam z Lublina szedł armią, to od razu mu wyjąłem artylerię, zostawiliśmy z tyłu, bo zbyt bardzo spowalnia. I kozackie hordy się też stakują w jedną armię. Dobrze. Będzie łatwiej ich pokonać w jednej rozstrzygającej bitwie, a nie biegać po całych kresach. Panie Potocki, odwrót! Odwrót zarządzam. Pokaż. Stanisław Michał Krzeczowski. Kozacy rejestrowi. No dobra, tutaj już atak na odległość 10. Kozacy harcownicy. Nawet artylerię macie, serpentynę. Kozacki generał to co to jest? Straż hetmańska. Jest jakaś kawaleria, piechota? Szlachecka rodzina Krzyczowskich herbu Krzyżyczewskich. Maksim Krzywonos. Gorliwy. No musimy oczywiście się wycofać, nie będziemy, chociaż jakbyśmy spróbowali się nie no, to jest 2,5 tysiąca ludzi. 2,5 tysiąca czerni kozackich. Oho, zimą podczas burzy śnieżnej zaskoczyli naszą armię, dlatego przytomnie Stanisław Potocki, jaki nie byłby w historii, zarządził od razu odwrót swojej armii. Spróbuj ich wycofać. Mam jeszcze zobaczcie, jaki zasięg ma tutaj artyleria. Ty, ale tych dział to nie zostawiajcie oponentowi na pastwę losu, tylko to też zabieramy. Halo! To drogie jest! Trochę smutne, jak polska husaria czmycha z pola bitwy. Taktyczny odwrót. Jak daleko go wycofa? Nie mów, że do fortu go wycofało. Oj. Bo z fortu to już ucieczki nie ma. A tam pułkownik Aleksandry rzuca wyzwanie Jeremiemu. Aha, bo tam się więcej jednostek. Ty, bo tych kozaków tam się sporo zaczyna wykluwać. My tam fort jeszcze mamy na Dnieprze. O kurde, ja nie zauważyłem.
Kandydat do opcji. Król Jan Kazimierz Olaf Jaskulski. Dawaj generała. W Zamościu. W ogóle stan naszego skarbca jest minus 78. Tak czarowałem, żeby... Wojewoda, lojalność. Bardzo mnie się to podoba. Że wszyscy polscy generałowie przysięgli lojalność w tych ciężkich czasach. My tu mamy jeszcze fort. Kudak. Niewielki fort. Z serpentyną. Tu mamy sieć zaporowską. Wasza miłość. Rzut beretem z polskiego fortu można by się udać na stolicę Kozaczczyzny. Raport końcowy. Nie patrzcie, minus 12 tysięcy. Nie patrzcie. Nie patrzcie na co? Na to, drodzy bracia i siostry. Armia szwedzka idzie. Jak Szwedzi nas zaatakują, to Brandenburczycy, Prusacy będą nas pomagać, prawda? Prawda? Nie wykorzystają momentu, żeby zrzucić swoją niezależność, prawda? No, ja też chcę wojny totalnej. Na razie tu mamy inwazję szwedzkich księżniczek. Czemu? Księżniczka szwedzka w Wittelsbach i księżniczka szwedzka Hohenzollern? Co to ma znaczyć? Nasz dyplomata tutaj poszukuje drogi do... Co tu jest? Ale tu wszystko ma strasznie mały zasięg ruchu. Znaczy mapa jest troszeczkę inaczej przeskalowana. Ty, gdzie tu jest osada? Tu. Fort, biały kamień. Jego wysokość poseł! Tak, poseł. Armia ruska idzie na granicę. Zamorzańska kolejna armia się gromadzi. No w Smoleńsku będziemy mieli armię antyruską, a tutaj będziemy mieli antyszwedzką w razie czego. Jak Szwedzi z Pomorza zaatakują, oni trzymają Szczecin w tym okresie, nie? No to... Mamy forty i z fortów powyciągamy, ale to będziemy bardzo na minus. Już nic nie zbudujemy przez wiele tur. Siedmiogród. Drogi Siedmiogrodzie, ty jesteś wasalem Turka naszego osmańskiego, bisurmańskiego drogiego. Porozmawiajmy. Wysyłamy siostrę króla, Annę Katarzynę Wazowną. Przejdźmy do negocjacji. Prawa handlowe. I zapłacicie za te prawa handlowe. Ruscy zapłacili 2200, nie? Zapłacicie 2599? Zrównoważona. Prawa handlowe zapłacimy trybut wysokości 650 na 3 tury. No dobra, git. Głównie chodzi o to, żeby handel podkręcić, a że tyle dają florenów. No my troszeczkę jesteśmy przyzwyczajeni do Divine Conquer, jeżeli chodzi o te dyplomacje. Zawrzyj małżeństwo między księżniczką. Ja bym tą Katarzynę Wazownę do Szwedów wysłał. Myślicie, jakby Szwedzi zareagowali, jakby tam polska Wazówna się pojawiła z propozycją sojuszu i mariażu? Na przykład wspólnej wyprawy na Moskwiczan. O, to by było dobre. Informacje o mapę jeszcze machniemy. Ty, my możemy z nimi sojusz zrobić, jak oni są wasalem? O proszę. Sojusz z księstwem Siedmiogrodu byłby ciekawy. Habsburgi mogłyby się rozsierdzić, ale Habsburgi mają własne problemy w HRE, aby nam to zabezpieczało podjęłą flankę. Dobra, sojusz za informację o mapie? Ledwie odrzucony. Aha. To chyba nie może tego sojuszu machnąć. No dobra, to trochę szekli jeszcze wyciągniemy. Spróbujcie to sobie wyobrazić, tą abstrakcyjną sytuację. Siostra króla, polska księżniczka Anna Katarzyna Waza przybywa na Siedmiogrodzki zamek z paczką map, rozkłada je na stole przed siedmiogrodzkim księciem, właściwie gospodarem chyba, i wykłóca się o cenę za każdą mapę. To przecież to byłby hit. Dobra, ale 700 szekla do przodu, plus to, co nam w trybucie zapłacą przez 3 tury. Dobra, księżniczka niech idzie dalej na południe, powiedzmy, wyślemy ją do księstw włoskich. Adam Kisiel, który reprezentuje powagę Rzeczpospolitej. Gdzie tu są drogi na tej Mołdawii Wołoszczyźnie? Jakby Mołdawia pozostała pięknie w polskich rąsiach, to myślę, że gospodar Bazylii. Witam pana gospodara. Ty jesteś sojusznikiem Hanatu Krymskiego, co nam się bardzo nie podoba, ale możemy handlować. Ciekawe, jak tutaj statystyki handlowe się na tej modyfikacji kręcą. Czy to znacząco boostuje ekonomię, zwłaszcza przygranicznych miejscowości. Troszeczkę pohandlowaliśmy z Austriakami, z Mołdawią, Węgrami. Szekle wyciągnięte. Teraz jest mucio ważne zadanie Krzysztofa Paca, aby podejść do pertraktacji ze Szwedami. Panie Berthardzie von Bulowie, porozmawiajmy. Pohandlujmy. Bałtyk nas dzieli, ale tak naprawdę może łączyć szekle, jakie nasze oba piękne kraje zarobią na wymianie handlowej. Po co walczyć? Handlujmy. Aha, że to my mamy wam zapłacić za handel.
Nic bardziej mylnego. Jak ma być handel, to tylko na naszych warunkach. Rzeczpospolita się nie ugnie. Dobra, powiedzmy 668 szekla za umowę handlową. Ledwo zaakceptowany od imperialisty. Czy sprzedawanie informacji o mapie potencjalnemu wrogowi, czy to jest dobry plan? No oczywiście, bo zarobimy na tym. Oczywiście, że na tym zarobimy. Czy informacje o mapie kupią? Zirytowany jest. Wydaje mi się, że Szwecja tutaj jest bardzo biedna i ich po prostu nie stać. Oddali nam ostatnie szekle za handel. Spoko, ale patrzcie, widzicie? Z naszych portów Gdańska od razu handel wziął, wystrzelił i szekle się kręcą. No i Gdańsk będzie sobie zarabiał na tym, że Rzeczpospolita wynegocjowała umowę handlową z Szwedami. Także dalej przerzucamy. Część naszych armii już przerzuciłem, natomiast tak. Mamy oblegany Kijów i obok Kijowa stacjonuje Mikołaj Potocki, który się cofnął rozsądnie, przytomnie przed przeważającymi siłami kozackimi, żeby teraz brać udział w obronie ewentualnej Kijowa. No i Bracław jest oblegany, tutaj idzie armia królewska, tylko że król nie zdąży. Natomiast Karol Korecki niewielkimi siłami powinien zdążyć na odsiecz Bracławowi, więc od razu się rzuci. Tu jeszcze mamy oddział 1 strzelców. Znowu nie będzie szekli, ale jest jak jest. Wy możecie w razie czego... Aha, bo tu jeszcze jak są rzeki, to tych mostów widzę jest niewiele. I rzeki naprawdę są naturalnymi przeszkodami. Patrzcie, ile kawał drogi musiał nadrobić, bo tutaj w ogóle nie ma przeprawy przez Dniestr? Dniestro chyba będzie. Także no... Faktycznie czuć różnicę. Więcej farm w Lwowie Polskim, płodozmiany zbuduj. Bardzo dobrze. I książę, znaczy Jeremi Wiśniowiecki zapewnia nam, że seria póki co nie będzie przymulać, bo kolejna Czerń Kozacza próbowała go de facto osaczyć. Możemy nawet z Czernichowa wyciągnąć posiłki. Możemy w sumie wyciągnąć te posiłki, tylko że one pewnie czmychną przed Jaremą, a tak to pewnie będą się chciały z nimi bić. Tak czmychnęli. No chyba, że to jest jakiś zaawansowany, misterny plan, że niewielkie siły odwracają uwagę Jeremiego, a tak naprawdę tu się triggerują, znaczy gromadzą większe siły kozackie. I tak naprawdę kupują tylko czas, ale spoko, tak czy siak będziemy rozbijać pojedyncze oddziały. Kurde, trochę mi się nie podoba, w sensie nie podoba mi się, że te mapy są takie górzyste, zamiast to być w miarę równiny, stepy, trochę krzaków, ewentualnie jakieś wzgórza, to te mapy są normalnie tak pokrzywione, jakbyśmy w jakimś Afganistanie walczyli. I póki toczymy takie małe bitwy, to jest spoko, ale potem jak będziemy toczyć ogromne potyczki, jedna pełna nasza armia kontra pewnie kilka armii oponenta, i jeżeli będzie cały czas takie mapy losować, no to będzie trochę... Nie będzie tak przyjemnie toczenia z tych wielkich bitew, nie? No dobra, ale póki co na razie mamy... W sumie teren teraz nam sprzyja w tej bitwie. No dobra, w tej bitwie nam teren sprzyja, zwłaszcza, że oponent chyżo maszeruje w kierunku naszych sił. Widzę, że ta jazda tatarska ma duży zasięg tymi łukami. No bardzo dobrze. Rozstaw ich na flance. I zaraz ewentualnie książę, znaczy Jarema Wiśniowiecki przypuści szarżę z drugiej strony ze wzgórza. Powiedzmy, że to jest zasadzka. Te oddziały Czerni Kozaczej biegły na pomoc Chmielnickiemu oblegającemu Kijów, a tutaj Jeremi Wiśniowiecki przypuścił na nich zasadzek. Zasadzek ostateczny. Czekaj, bo ci kozacy formują szyk. Weź na nich zaszarżuj. Weź na nich zaszarżuj. Żeby nie oddali salwy. Przeładowują! Dobrze. Piękna szarża na plecki. I po książę Jeremi proszę szarżować, a wy strzelcami w tą czerń uzbrojoną w widły szarżować. Dobrze. No i ci pancerni, te lypki nasze, tatarskie, polskie, w szarży na strzelców o flanki również pięknie się sprawdzają. Polipka, ale te ceny okupu aż są nierozsądne za takie oddziały. 2300 za armię, którą w jednej szarży rozbiliśmy? Ale egzekucja. Skoro doktryna pana Ragorda była stosowana w Śródziemiu, to doktryna Jeremiego Wiśniowieckiego wobec kozaków dalej będzie stosowana. W ogóle śmieszne jest to, że Janusz Radziwiłł idzie na pomoc Jeremu Wiśniowieckiemu, żeby z tej strony stawiać czoła kozakom, bo tutaj idzie Armia Królewska i reszta polskiej armii, a Radziwiłł idzie pomóc Wiśniowieckiemu tutaj. Dobra, kolejna taka sama bitwa. O, i to jest dobra mapa, lekko pofalowane, ale równiny, troszeczkę krzaków, trochę tego i tu można się bawić. Takie mapy mnie się podobają. To jest dobra mapa bitewna.
Taki Medieval 3, ale z mapami typu pięknie zrobionymi jak w Faraonie. O Jezus. I z mechaniką cofania się i pchania jednostek. O Jezus. To by dopiero było. Wszystkie pomniejsze armie kozackie, jakie mieliśmy w zasięgu naszych jednostek rozbite, dyplomaci przerzuceni, reszta naszych posiłków zmierza dalej na wschód, na kierunku Kresów. Także możemy skipnąć turę i zobaczyć, czy kozacy przypuszczą szturm na Bracław albo na Kijów. Znowu dyplomata Hanatu Krymskiego. My z nimi mamy wojnę, ale póki co armia Tuchajbeja, która tutaj obok stacjonowała, wycofała się na południe. To dobry znak. No i mamy pierwszy szturm. Martyn Puszkar, atakuje, szturmuje Bracław, broniony przez Krzysztofa Tyszkiewicza i posiłkowe wojska Karola Samuela Koreckiego. Kozaccy harcownicy, strzelcy i kawaleria. Jazda Semenów. Atak 10, szarża 4. No dobra, zobaczymy. Pierwsza bitwa oblężnicza na potop Total War. No chyba zgodnie z ówczesną tutaj nam sztuką wojenną, bronienie miast w stylu średniowiecznym, tak jakoś średnio chyba by to miało wyglądać. No ale spróbujemy. Zacznij bitwę, musimy jak najszybciej ściągnąć posiłki, a zwłaszcza naszą husarię, która powinna znaleźć się na kozackich plecach. Strzelcy... W sumie kawalerią powinniśmy wyjechać. Dawaj tą husarią, wyjedź w oponenta. Jeżeli oni właśnie za pomocą czerni kozackiej, najgorszych swoich oddziałów, taszczą drabiny przede wszystkim. Drabiny i taran trzeba unieszkodliwić na chwilę. Trzeba kupić czas, aż przybędą nasze lepsze oddziały. I wy tymi strzelcami ładujcie w strzelców oponenta. Dobrze, tutaj kozacy zatrzymani. Teraz jeszcze uderzymy na oddział ciągnący taran. Nice. Troszeczkę ryzykuję. Ale tam się ziemia trzęsie. Co ty gadasz? Co tu się dzieje? A bo to oni strzelili. No właśnie. Dużo ryzykujemy, jeżdżąc husarią przed całą linią wojsk kozackich. Ale musimy kupić jak najwięcej czasu. Czy wy strzelacie z tych murów? Bo to mnie zastanawia, czy to będzie działać. No właśnie, oni tak jakoś nie za bardzo chcą strzelać. Tego się obawiałem. Przypadkiem biegli na naszą szarżującą husarię i spanikowali. No hit. O, kolejny oddział złamaliście. Oczywiście pod silnym ostrzałem wojsk nieprzyjaciela. Dobra, nasze dwa oddziały kolejnej husarii docierają. Ej, ale nie, oblężenia tak jak myślałem. Oblężenia tutaj będą prolatyczne. Będą prolatyczne, bo ci strzelcy nie strzelają z murów. Ani sami z siebie, ani przy rozkazie. Więc nie wiem, czy wtedy nie wpuszczać wrogów. No najlepiej w ogóle tych oblężeń nie toczyć, tylko toczyć bitwy w polu. Ciekawe jak to wyglądają forty, nie? Bo że skoro tu są forty... Wow, bo ta husaria to się rozpędziła. Poczekaj. Rozstaw was w linii i zrobicie jeszcze jedną szarżę. Ewentualnie wyjdziemy z miasta. Tam jeszcze dwa oddziały strzelców biegną. Gdzieś tam daleko hen, ale myślę, że to co mamy powinno wystarczyć, żeby złamać kozaków. Tylko musimy wyjść jednostkami przed mury, żeby strzelcy osłaniali ostrzałem. Naprzód Polacy, uderzać husaria! Milicja miejska wybiega z miasta. Natomiast oddziały naszej kawalerii szarżują na oddziały kozaków z tyłu. Dwa oddziały wjadą w całą jazdę kozacką. To może być problematycznie, ja nie wiem jak ta jazda kozacka sobie radzi. Natomiast tutaj pięknie, żeśmy naszym szarżą husarii zatrzymali cały oddział strzelców. Niestety, ale taranem zablokowali nam bramę. Cholipka, to akurat jest dobre. Ciągnij dalej tą kawalerię, żeby zatrzymać ten kolejny oddział. No i niestety nasza piechota nie wybiegła i kawaleria nasza walczy sama. Spróbuj teraz odskoczyć. Do tyłu, gdzieś tam salwa poleciała, to nie nasza. Dużo ryzykujemy. 3 oddziały husarii próbują zatrzymać cały oddział. Tu w końcu ta piechota biegnie. O, otworzyły się bramy, dobra. Otworzyły się bramy, część oddziałów kawalerii biegnie z naszą husarią. Ścigają ich, wyślij tam piechotę. Strzelcy natomiast się rozstawić przed murami. A nasza kawaleria... W sumie moglibyście się cofnąć jeszcze raz zaszarżować. Nice. Ciągnąć, szarżować, włócznicy przechwycili jazdę Semenów, która próbowała... Oho. Dobra, ale to najważniejsze, żebyście ich zatrzymali. To co to jest? To jest straż miejska. Odwróć się. Strzelcy dobiegają. Dobrze, o to chodziło. Rozstaw ich gdzieś tutaj na plecach. Tak sensownie. Okej. I wyszarżujcie tutaj w głąb. Wy też się rozstawcie i strzelajcie.
O to chodziło, tegom chciał, wielka obrona Wrocławia. Only half the enemy force remains. Ciąg ta husaria, ciąg! Do tyłu. Wy spróbujcie się przebić. Wystrzelajcie w tych jak już możecie. Wy prowadzić ostrzał tutaj i nasza husaria walczy z strażą hetmańską, bo to jest jeden z tych generałów. I tu jeszcze mają oddział kawalerii, cholipka, dużo tego. No niestety jest jak jest, musimy walczyć jak tu się wszystko trzęsie od tych ostrzałów, tych samopałów. Nasza straż miejska spanikowała, jeden oddział walczący w zwarciu piechoty. To nie jest dobre, że on spanikował. To nie jest w ogóle dobre. Straż hetmańska 45. Spróbujcie walnąć tu salwą. Trzymaj się tą husarią, musisz stać i walczyć. Drugi oddział husarii właśnie nakręca, żeby zrobić szarżę na plecach. Dobrze, tu jeszcze będzie ostrzał od flanki, może się złamią. Our general lies slain upon the O nie, jeden z generałów Polek pewnie tutaj, no niestety. Zginął arystokrata. Pierwszy polski arystokrata Polek podczas tej rebelii. Krzysztof Tyszkiewicz do końca bronił Wrocławia. Ty, żebyśmy my tego nie przegrali teraz głupio. To dlatego, że nie możemy się bronić na murach. No ten jeden oddział husarii niestety polegnie. Dobra, ciśnij dalej tą husarią. Tylko on poległ, bo straż miejska się wycofała. Tam, gdzie straż miejska uciekła, weź was rozstaw przodem do oponenta. Dobrze, jazda Semenów panikuje. Trzeba ubić tego kozackiego generała. Mucio ważne, straż hetmańska. general. Guard. Dobra, zwycięstwo, ale jaką ceną? Polek, pierwszy polski generał i pierwszy oddział husarii żeśmy stracili. Ale Bracław obroniony. Większa armia kozacka, lepsza przede wszystkim. Martyn Puszkar również Polek pod murami Wrocławia. No szkoda, to by musieli całkowicie zmienić osady. A wygląd tych murów i tak dalej. Żeby to jakoś sensowniej prowadzić oblężenia i szturmy na te osady. Chyba że na kamiennych murach ci strzelcy faktycznie mogą strzelać. Z poziomu murów. 1000 za generała. 1000 za generała i jego oddział, a oddział Czerni Kozackiej, czyli tej najgorszej piechoty, uzbrojonej w widły jakieś motyki, kosztuje 1020. Coś tu nie tak jest z tymi wartościami. Execution. Jan Karol Zych. No dobra, daj kolejnego generała. Nowa misja, przyrządź osadę. Cel Jasy. Zgodnie z prawem ta osada powinna podlegać naszej władzy. Oj, Jasy to jest właśnie Mołdawia. No my nie za bardzo chcemy na razie się tu angażować, bo inwazja, wejście na Mołdawię to raczej konflikt z Imperium Osmańskim. Myślę, że Polska ma obecnie zbyt dużo napiętych stosunków na granicy. Oho, flota szwedzka się pojawiła. Póki co bez armii. 3 floty szwedzkie. Dobrze, że żeśmy swoją flotę usunęli, bo raczej nam niepotrzebna. No raczej myślę, że to co tam Senat, Sejm w Warszawie ustanowił do tej misji, to raczej się nie będziemy jej tykać. Rozejm pomiędzy Bawarią i Prusami oraz pomiędzy Hiszpanią i Francją. Ciekawe wieści. Zginął arystokrata honorową śmiercią na polu bitwy. Krzysztof Tyszkiewicz. Świeczuszka w komentarzach. Dla biednego Tyszkiewicza, który do końca bronił... Aha, Imperium Osmańskie ma najmocniejsze we wszystkim. Takie skojarzenia z Divine Conquer, gdzie Mordor jest najsilniejszy we wszystkim. Tak tylko mi się skojarzyło. Ale wroga armia rozbita. Co by nie powiedzieć, bronił Wrocławia do końca. Michał Florian Rzewuski. Zostaniesz nowym zarządcą Wrocławia. Zostaniesz nowym zarządcą Wrocławia. Wyciągniemy tobie garnizon. I ruszycie dalej na wschód. Każdy sobie panem w naszej Rzeczpospolitej. Też mi tak mówiła. Król Kazimierz przeszedł przez tereny Galicji i zgromadził całkiem sporą armię. Może to nie jest wybitnie mocna armia, ale powiedzmy, że to jest pełny stak. Chmielnicki dalej oblega Kijów. I teraz pytanie, czy my sprowadzamy jeszcze Jeremiego na bitwę pod Kijowem, żeby to na pewno wygrać. Siły Chmielnickiego, kozackie wozy taborowe. Sam Chmielnicki posiada tą swoją straż hetmańską. No ale to też są chłopi. Większość jego armii, no powiedzmy połowa jego armii to są ci chłopi najprostsi. Myślę, że to co jest w mieście kijowskim,
I to jeszcze ten nasz generał Mikołaj Potocki się wycofał ze swoimi jednostkami strzelcami. No przecież ci strzelcy w salwie powinni rozbić chyba tych kozaków. No ale dobra, żeby przypadkiem nie było, niech Jeremi również wróci. Komu Bóg, komu ojczyzna miła! Za mną! Co za mną? Jak ty żeś tą bitwę striggerował? Jak Chmielnicki się załapał, a garnizon miasta i Potocki się nie złapali. Dobra, wycofaj się na razie z bitwy. Każdy sobie panem w naszej Rzeczpospolitej. Ewentualnie On stopą zdepcze nieprzyjaciół naszych. możemy z miasta wyjść. Ten jak biegnie. Szarża Polacy. No właśnie nie mamy tych samopałów i szabel u pasa. Ale zrobimy bitwę, tak. Zrobimy sobie bitwę, wyjdziemy armią z Kijowa, wspieraną przez Jeremiego i Potockiego przeciwko Bogdanowi Chmielnickiemu i więcej kozackich chłopów, ale ta wielka bitwa naszych czasów o Kijów w kolejnym odcinku, także dziękuję bardzo serdecznie za oglądanie do końca, przywołam i soczystych komentarzach, przypominam o naszym Discordzie z nami znajomego, jeżeli chcecie więcej zająca czy ekspertów od Total War'a, to na naszym Discordzie tego wszystko znajdziecie. Tutaj pięknie się kłaniam, dziękuję, do następnego, cześć, cześć.